Cześć, ja nazywam się Adam, a to kolejna część z cyklu Jaki kupić pierwszy motocykl. Wcześniej testowałem Royal Enfielda, potem BMW, a teraz czas na Yamahę. Dzisiaj opowiem Wam o moich wrażeniach z wydarzenia Yamaha MT Tour 2024. Byłem akurat w Gdańsku, to był lipiec 2024, także jeżeli może ktoś z Was tam też wtedy był, to napiszcie. Organizował to salon Yamaha Griffin Motors, nie wiem czy kojarzycie. Ogólnie na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o lokalizację tego salonu, to oceniam ją bardzo dobrze. Salon nie jest w centrum, tylko tak trochę na obrzeżach i fajnie jest wokół potestować maszynę, którą tam macie na oku. To było wydarzenie, które pozwalało na przetestowanie motocykli z serii Hyper Naked, czyli wszystkich MT. Ja akurat wybrałem MT-09 do testów. Zobaczcie sobie, co tutaj jeszcze było do przetestowania. Te Hyper Nakedy są bardzo fajne. Podoba mi się właśnie ta linia oraz ta linia Heritage, a to później jeszcze powiem o tym. To był model nowy z tego roku. Nie miałem okazji jeździć tym poprzednim MT-09, ale na kursie nauki jazdy oraz egzamin na kategorię A był przeprowadzony na MT-07. W ogóle zdałem w tym roku, także się cieszę, bo wcześniej jeździłem i jeżdżę nadal moim junakiem SC125 i cały czas szukam właśnie takiego idealnego, wymarzonego motocykla. Wiadomo, że nie kupię od razu i to często się zmienia, że nie kupię od razu idealnego, no ale chcę sobie coś kupić już na początek, z którego będę zadowolony, więc robię sobie testy, nagrywam te moje przemyślenia, nagrywam te moje jakby miejsca, wydarzenia, które gdzieś tam odwiedzam w ramach tych testów, także zapraszam Cię do subskrypcji, może razem ze mną pooglądasz te testy. Na tych MT, Hyper Nakedach z Yamahy bardzo dobrze mi się jeździło, na tej MT-07 na kursie też i w sumie to mnie przekonało, aby zapisać się na Yamaha MT Tour. Były do wyboru MT-125, MT-03, 07, 09, 10 oraz te dwie wersje SP, czyli MT-10 SP i MT-09 SP. Yamaha nie miała wtedy tej wersji kolorystycznej Ice Storm, zobaczcie, która teraz jest dostępna w konfiguratorze. Ona mi się wydaje bardzo ładna. Czarna i niebieska też jest ładna. W mojej ocenie ten kolor, ten Cyan Storm, który jest w modelach 07 i niższych, nie pasuje zupełnie. To taki szałowy niby kolor felg, ale zobaczcie, moim zdaniem to nie wygląda fajnie i nic nie powinno się produkować w tym kolorze. Zresztą sami ocencie, napiszcie mi. Yamaha reklamuje te motocykle hasłem The Dark Side of Japan i taka kolorystyka ciemna, taka grafika mroczna trochę, ale ogólnie wszystko jest moim zdaniem spójne. Design bardzo mi się podoba, te motocykle są ładne, oprócz tego jednego koloru. Zauważcie, że te motocykle mają taką nową, charakterystyczną przednią lampę. Ten element mi się rzuca w oczy jako pierwszy. No ładne to jest. W ogóle cała sylwetka Yamaha MT, wszystkich MT jest bardzo ładna, ale oprócz tego, że jest ładna, to też jest ergonomiczna w prowadzeniu. Koniecznie zapraszam Cię do napisania komentarza, jeśli masz zdanie o Yamaszce MT. Jestem ciekaw, jak Wam się nimi jeździ. A może jakieś są minusy tych motocykli, także dajcie znać, bo no jeszcze jest parę miesięcy. Jeszcze nie kupiłem tego motocykla, także może jeszcze mi się zdanie zmieni. Ja czułem się na tym motocyklu bardzo wygodnie. Profil zbiornika i kanapy daje takie poczucie scalenia się z tym motocyklem podczas jazdy, a to bardzo lubię. Wcześniej jak jeździłem na BMW R12, to na tej R12 takiej tej typowej, standardowej kolana nie obtaczały tego zbiornika paliwa, wszystko było takie, no siedziało się jak na takim cruzerze i wolę zdecydowanie taką jazdę, gdzie jestem scalony z tym motocyklem i mi się już właśnie bardziej podoba właśnie Yamaha. Ja zapisałem się do Yamaha MT-09. Była też do wyboru wszystkie były do wyboru jak się zapisywałem, ale zdecydowałem się na tą, bo jeżeli już, to tą bym kupował. Tuż przed samą jazdą podszedł do mnie członek ekipy Yamahy i wytłumaczył, jak działa komputer, jak się go obsługuje,
podczas jazdy i co koniecznie ja bym przetestował. Ogólnie system jest bardzo prosty i intuicyjny. Ten człowiek od Yamaha szczególnie zwracał mi uwagę na tryby jazdy, żebym sobie potestował właśnie te tryby. One są świetne. Rzeczywiście odczułem różnicę między tymi trybami. Super zabawa. No, to mi się już podoba, że jakby kupując motocykl, to masz już od razu 3 motocykle czy więcej. Możesz w ogóle tak sobie konfigurować, że każda twoja jazda, każdy twój wyjazd na drogę będzie zupełnie innym doświadczeniem. Także podobają mi się te tryby jazdy. Cały ten pomysł z trybami jazdy jest fajny. Wiem, że tam wyczytałem, że w tych motocyklach MT jest możliwość wyłączenia wheelie control i bawienia się kontrolą trakcji również, ale to jest zdecydowanie nie dla mnie, jeszcze nie na ten moment. Muszę poćwiczyć jeszcze taką, wiecie, normalną, codzienną jazdę. Na razie mi się podobał na przykład ten przycisk zmian kierunków jazdy, prawo i lewo. I to, że możemy zapomnieć na przykład o wyłączeniu kierunkowskazu, bo komputer jakby po jakimś czasie sam za nas go wyłączy. Ten motocykl MT-09 miał moc 119 koni. Na pewno nie wykorzystałem podczas tej krótkiej jazdy testowej całego potencjału silnika, ale to, co mogę powiedzieć, to to, że już od niskich obrotów nie wymaga ciągłej zmiany biegów, co nie? Także na przykład chociaż zmiana biegów w tym motocyklu to była przyjemność, bo był ten quick shifter i to taki, wiecie, nie szarpał w ogóle, na przykład tak jak w BMW. I on tutaj działał, na przykład jak miałem full odkręcony gaz, super działał, jak miałem zamknięty gaz i na przykład chciałem też podbić do góry, to w ogóle też nie robiło na tym motocyklu to żadnej różnicy, w ogóle nie szarpał. Super sprawa, lepiej niż BMW R12 i R12 90, o których nagrałem filmik porównawczy. Link możecie, jeżeli jesteście ciekawi, znajdziecie w opisie. Przez całą jazdę bawiłem się tymi biegami i w sumie potwierdzam to, co mówiłem wcześniej. Ten silnik jest naprawdę fajny, bo na przykład miałem wysoki bieg, a na niskich obrotach też jechał, więc spoko w mieście moim zdaniem. W ogóle w momencie, kiedy to opublikuję, to jest już dostępna wersja motocykla MT-09 z tym nowym automatycznym sprzęgłem. Tutaj jeszcze tego nie było. To też jest w ogóle ciekawa sprawa z tym automatycznym sprzęgłem. Tutaj obok mnie w Szczecinie jest taki salon, w którym mają tą Yamahę nową z tym nowym automatycznym sprzęgłem. Może podejdę i sobie kiedyś go popatrzę. Ten motocykl Yamaha MT-09 jest na razie w czołówce motocykli, które mi się podobają na ten pierwszy motocykl. Ale powiem Wam, że mam słabość do wyglądu XSR-ki 900. Ja wiem, że to jest bardzo zbliżony do siebie motocykl, jeden i drugi. Oczywiście dla bardziej doświadczonych kierowców to pewnie co innego, ale dla mnie to prawie to samo. Linia Heritage jest pociągająca. Są dwie wersje kolorystyczne XSR-ki 900, pomarańczowa i czarna. Z tym, że mam duży dylemat, ponieważ kolorystyka XSR 700 podoba mi się o niebo lepiej niż 900. To zdecydowanie te dwa motocykle są w kręgu moich zainteresowań. Właściwie te dwa z Heritage i z MT też są w kręgu moich zainteresowań. Bardzo szkoda, że tej biało-błękitnej wersji kolorystycznej nie ma 900. W nowym sezonie zapiszę się na jazdę testową XSR-a i nagram moje odczucia. Te motocykle są naprawdę piękne. Chodziłem sobie po tym całym salonie, poprzymierzałem, porobiłem zdjęcia, bardzo fajne miejsce. W ogóle salony motocyklowe są moim takim guilty pleasure. Lubię sobie chodzić, oglądać motocykle i to jestem teraz po prostu na takim etapie. A jeszcze w ogóle co do samego wydarzenia. Mieliśmy 2 opiekunów grupy. Jeden jechał na początku, drugi na końcu grupy, jak wyjeżdżaliśmy. Trasa to około tam było 45 minut. Jeździliśmy w grupach po kilkanaście motocykli, jeden za drugim. I też to były takie zasady, żeby jeździć jeden za drugim, żeby się po prostu nie zgubić i żeby jechać za sobą. Akurat była grupa całkiem sprawna i kulturalna, całkiem spoko. Był tylko jeden taki imbecyl w naszej grupie, który jeździł chyba MT-10 albo MT-10 SP i robił tak, że zwalniał, wiecie, spowalniał całą grupę za sobą, a następnie na maksa odkręcał gaz i przyspieszał, a następnie hamował.
I wiecie, w międzyczasie też auta chciały nas wyprzedzić. No, ja bym nie miał z tym problemu, gdyby nie to, że jeździliśmy właśnie po mieście, gdzie były światła i skrzyżowania. I ja na przykład nie znałem wcześniej na pamięć tej trasy jazdy. W sumie nikt nie znał, bo nie była omówiona wcześniej trasa jazdy. A ja raczej nie chciałem zgubić grupy. Dobra, ale jakoś, wiecie, dotarliśmy wszyscy, daliśmy radę i nikt się nie zgubił. A w ogóle ten gość jeszcze coś tam ciągle machał rękoma, niby nas przepuszcza, wiecie, nie wiadomo o co mu chodziło. No zdarzają się też tacy ludzie na jazdach, każdy, wiecie, chce się też popisać tam, znaczy nie każdy, ale są ludzie, którzy chcą się też czasami tam po prostu na tych jazdach popisać, co to, jak oni nie umieją jeździć. Ja na przykład miałem problem też ze sprzęgłem, wiecie, od razu, bo to jest tak, że dostajesz motocykl, i od razu właściwie no, po chwili nie masz czasu nim zrobić paru kółeczek i od razu odpalacie i jedziecie w trasę. I ja na przykład mnie zaskoczyło trochę to sprzęgło i tak 2 razy mi po prostu tak szarpnął podczas ruszania. Tak wiecie, tak robiłem takiego kurczę kuksańca. I na przykład jeden, nie wiem kto to był w ogóle, czy to był gość od Yamahy, czy jakiś inny gość, normalnie tak ostentacyjnie, wiecie, złapał się za głowę, tak patrzy na mnie, coś tam macha do mnie rękoma, co ja robię takiego. Czy ja w ogóle, wiecie, pukał się w ogóle w moją stronę, a to tylko, wiecie, trwało sekundę, 2 razy mi szarpnął, także nie wiem, ludzie dziwnie się zachowują, ale to ludzie jak ludzie, nie? Pamiętam, to może nawet tutaj widać, jak trochę mi szarpie. Przed salonem w ogóle, jak i przed i po jazdami było spoko, można było sobie tam właśnie chwilę odpocząć, poleżeć na hamaku, można było się napić kawy w ramach wydarzenia, obok były też tam naleśniki do kupienia na miejscu. Grała cały czas taka energiczna muzyka, no atmosfera była fajna, obsługa salonu odpowiadała na wszelkie pytania, byli proaktywni, opiekowali się uczestnikami i w moim odczuciu nie było chaosu, a zdarzały się też takie wydarzenia. Także w ogóle sam salon jest fajnie urządzony, przeszedłem się trochę po nim, sami zobaczcie jak wyglądał salon, a Ciebie koniecznie zapraszam do napisania komentarza i naciśnięcia przycisku subskrybuj, zostań ze mną na dłużej, ale i tak najbardziej zależy mi na Twojej opinii, więc napisz na dole, co Ty myślisz o motocyklach Yamaha, a może jeździsz innym i masz porównanie i według Ciebie inny jest lepszy, a Yamaha ma same minusy, że napisz to do mnie. Pozdrawiam, cześć.